pada śnieg, dzwonią dzwonki. Ty naprawdę coś śpiewać? Ja nie wiem, to nie jest kanał muzyczny. Pada śnieg, dzwonią dzwonki. A my nosimy w chuście. Tak. O tym dzisiaj opowiemy w naszym odcinku. Noszenie zimą. Jak to zrobić, jak się ubrać, jak ubrać dziecko, milion pytań. W tym odcinku na nie odpowiemy. Asia, nosisz zimą? Już nie, Już ale nie nosiłam i bardzo lubiłam nosić zimą. A ja noszę zimą. No nie noszę, no bo już nie mam kogo. Smutne. Smutne. A ty nosisz zimą? Tak, noszę zimą. Lubisz? Noszę zimą, lubię nosić zimą, lubię się otulać i to jest taki czas, gdzie jest nam ciepło razem. W dzisiejszym odcinku powiemy, czy warto, jak to zrobić i jak się do tego przygotować. Nazywam się Joanna Bogdan, jestem mamą 4 dzieci, z wykształcenia jestem farmaceutą. Od 10 lat współtworzę firmę Len Lamp, a noszę od prawie 12 lat. Nazywam się Asia Makowska, jestem mamą 5 dzieci, z wykształcenia jestem lekarzem i w temacie chustowym jestem od 12 lat. Zapraszamy. Zapraszamy. W ogóle to zima nie jest straszna i dla mnie na przykład... szczególnie nie jest straszna. Nie. Ostatnio nie. Ale ogólnie ja mam takie poczucie, że dla mnie największy problem jest z noszeniem tak naprawdę latem, gdy jest mi za ciepło, dziecku jest za ciepło, gdy na dworze jest gorąco i tak naprawdę po prostu myślę tylko o tym, jak się wystudzić. Natomiast zimą możemy dołożyć kolejną warstwę, możemy jakoś tam się zamotać i naprawdę noszenie nie jest bardzo skomplikowane, a jest bardzo pomocne. Na początek 3 powody, dlaczego warto nosić w chustach i nosidełkach zimą. Pierwszym powodem to jest rusz się. Rusz się, bo warto jest wejść na dwór zimą. Mamy tutaj przewagę, jeżeli chodzi o noszenie nad tak naprawdę wózkiem, który trzeba wyprowadzić. To jest naprawdę trudne, żeby iść do lasu zimą. Natomiast z chustą, z nosidłem można to zrobić bez problemu. Na pewno jest tak, że jeżeli korzystacie z wózka zimą, doświadczacie tego, że wracacie do domu i po prostu wózek ma okropnie brudne kółka. Myć te kółka, nie każdy ma, nie wiem, garaż, nie każdy ma miejsce, w którym może zostawić ten wózek. Z chustą zupełnie nie ma tego problemu. Po prostu wracamy, mamy tylko trochę brudne buty, ale tak poza tym po prostu wszystko jest super. Dokładnie, jest jeszcze jedna przewaga. Jeżeli nasze dziecko w ogóle chce korzystać z wózka, to możemy iść z wózkiem, ale są takie dzieci, na przykład moje, które nie bardzo akceptują wózek i w momencie, kiedy jest zimno, wyjmowanie dziecka z wózka, jak gdyby mam takie poczucie, że tam musimy go zabezpieczyć, a jak wyjmiemy go już na zewnątrz, to nie jest tak fajnie, bo wieje. Natomiast jeżeli nastawimy się na to, że wychodzimy w chuście i dobrze się do tego przygotujemy, to naprawdę będzie to fajny czas. Dziecko bardzo chętnie zasypia w nosidle lub chuście i możemy cieszyć się wszystkim, co jest wkoło nas, mając jednocześnie dziecko blisko. Drugi powód? Będzie Ci po prostu wygodnie. Nawet nie tylko już spacery, ale nawet zakupy. Możemy dotrzeć bez problemu w każde miejsce. Czy to będzie wizyta na krakowskim przedmieściu i oglądanie światełek, gdzie tłoczą się ludzie, gdzie są, nie wiem, jakieś wyboje, czy chcecie pójść do lasu i po prostu pooddychać świeżym powietrzem, to wszystko jest możliwe z chustą i nosidełkiem zimą i naprawdę warto korzystać. Trzeci powód? Hartuj dziecko. Co to znaczy? To w ogóle jakieś takie jest przedpotopowe lekko hasło. Masz wątpliwości, że bycie z dzieckiem na dworze wzmaga jego odporność? No w sumie to nie mam. Ja też nie mam. Chodzi o to, żeby zmienić dziecku miejsce, w którym przebywa. Siedzenie w domu zimą, gdzie są zarazki, gdzie często jest ogrzewanie, gdzie jest sucho, gdzie to powietrze nie jest nawilżone, nie jest dobrym pomysłem. Warto, żeby dziecko taką dużą dawkę czasu spędziło
na zewnątrz, jeżeli tylko pogoda na to pozwala. I właśnie nosidło i chusta są do tego bardzo fajnym narzędziem. Znaczy, na zewnątrz dziecko też musi się po prostu zmagać z tą rzeczywistością na zewnątrz, ze zmienioną rzeczywistością. I oczywiście najlepiej byłoby, żebyśmy nie fundowali dziecku ciepło-zimno, ciepło-zimno, czyli na przykład, nie wiem, rajd po sklepach, wchodzimy, wychodzimy, tylko wychodzimy na dwór i przez dłuższy czas dziecko oddycha zimnym powietrzem i to po prostu stymuluje jego odporność i na pewno będzie czuło się lepiej, gdy porządnie wyśpi się na mrozie lub po prostu na zimnie. Bardzo często tak naprawdę rodzice pytają o to, czy naprawdę można nosić zimą, jak to zrobić, jak się ubrać do chusty, jak przygotować siebie i dziecko do tego, żeby było nam fajnie i bezpiecznie. Czy ja w ogóle, jak teraz o tym myślę, to mam takie uczucie, że po prostu noszenie zimą jest tak strasznie proste, że w ogóle muszę wrócić pamięcią do tych czasów, kiedy pierwszy raz miałam dziecko zimą w chuście, żeby sobie przypomnieć, z czym ja właściwie miałam problem. A ja pamiętam bardzo dobrze, bo to był też motywator do tego, żeby Lenny Lamp miało kurtki, bo wtedy nie było dostępnych kurtek i byłam ubrana, no tak jak jesienią, w kurtkę akurat męża i franek był w chuście i po takim jakimś rajdzie w kiepską pogodę to się przeziębiliśmy, ponieważ nie byliśmy dobrze zasłonięci. I zaczęliśmy szukać rozwiązań. Próbowaliśmy właśnie sprowadzić sobie kurtkę z zagranicy, wtedy były chyba 2 rodzaje kurtek dostępnych. Pamiętam te czasy, miałam jedną z tych kurtek i tak po prostu urodziły się kurtki do noszenia Lenny Lamp. Przynajmniej w mojej głowie. Pamiętam tą pierwszą kurtkę. Ale wracamy do tematu, jak nosić. Po pierwsze to, jak zwykle w życiu, nie ma jednej odpowiedzi dla każdego i my sobie w tym filmiku chciałybyśmy podzielić dzieci na 2 grupy, powiedzmy, tak z grubsza. Noszenie zimą, jak gdyby na 2 rodzaje noszenia. Musimy się ubrać. Możemy ubrać ciepło siebie, ciepło dziecko i zapakować te 2 ubrane w śpiwory do nosidła, lub możemy lekko ubrać dziecko, lekko ubrać siebie, zapakować w chustę i na to dopiero zastosować dodatkowe okrycie, kurtkę czy bluzę. Na początku opowiemy o tym drugim sposobie, czyli o noszeniu pod kurtką. Dlaczego tak? Myślę, że warto zaznaczyć, że tutaj też jest istotny wiek dziecka. Że dla dzieci, właściwie dla noworodków, dla dzieci, no tak myślę, że do 3 miesięcy, chociaż u mnie ta granica tak naprawdę przedłuża się mniej więcej do dziecka siedzącego, takiego bardzo mobilnego, no ale te maluszki to na pewno nosimy pod kurtką. Jest to ważne, ponieważ dla tych takich najmniejszych dzieci ważna jest pozycja, ważna jest poprawność wiązania i tak naprawdę dociąganie chusty na dodatkowych warstwach materiału jest bardzo trudne i bardzo trudno również zadbać o prawidłową pozycję. Do tego jeszcze przy tych zupełnie małych dzieciach tracimy tak naprawdę kontakt skóra do skóry, ale chodzi o to, że nie będziemy czuć dokładnie tego, jak się dziecko zachowuje, jak oddycha. W przypadku najmłodszych dzieci, gdy wiążemy dziecko na cienką bluzkę lub bluzę, tak, mamy taką twardą podstawę, na której wiążemy dziecko. Jeżeli wiążemy dziecko na poduszce, no bo kurtka, powiedzmy, puchowa, to będzie jak wiązanie na poduszce, to dziecko może nam się po prostu w tą kurtkę zapadać. W tym momencie nie mamy kontroli nad pozycją, nie wiemy, co się dzieje z główką dziecka, nie możemy mieć panowania nad tym, że ono ma odsłoniętą buzię, tak, cały czas widoczną. Dlatego stanowczo w przypadku najmłodszych dzieci polecamy wiązanie pod kurtką.
prostu jest taki moment, kiedy dziecko już, jeżeli ono siedzi samodzielnie, możemy je zawiązać na kurtkę. Oczywiście pozycja dalej jest ważna, ale to nie jest już ta sama waga, o której mówimy w przypadku noworodków i bardzo małych niemowląt. Tak, też w przypadku dzieci mobilnych, takich, które lubią się przemieszczać, jest to super opcja, zawiązanie na kurtkę albo posiadanie nosidła, które jest tak gdyby dodatkowym wsparciem nas w czasie spaceru, gdzie dziecko samo chce się eksplorować świat, a w momencie, kiedy się zmęczy albo my potrzebujemy gdzieś przemieścić się szybciej, to trafia do nosidła, które bardzo łatwo zapiąć na kurtkę i na nasze wierzchnie okrycie. Tak. Zimno nie jest wcale tak straszne. Dobra, ale zimno.